O godz. 20-30 pkw, nocy 14 listopada 1940 dwar, operatorzy radarowych centrum dowodzenia, okrętu USS Washington obserwowali zielone fosforyzujące, ślady podziały jas, si na ekranach radarów SG. Ślady te oznaczali zbliżające się nocy, japońskie okręty wojenne. Okręty dowodzenia, przez wiceadmirala Novę Condo, których sili bombardujące mieli osiągnąć zasięg ognia w mniej niż 30 minut. Dowódca amerykańskiej grupy zadaniowej był kontradmiral Willis Augustus Lee, 54-letni mistrz olimpijski w strzelectwie, a czołowy ekspert Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w dowodzeniu radarów. Lee spędził ostatnie 2 lata, walcząc Gorka, aby przekonać wysoki ranga oficerów, że radar może zrewolucjonizować wojnę morską. Wyksosk admiralu nie ufala tej technologii, uważali za zawodna i zbyt skomplikowana, aby można było wykorzystać w decydujących operacjach bojowych. Preferowali reflektory identyfikację wzrokowa, metody stosowań w bitwach morskich od trzeciuleci. Lee jednak rozumiał skos, czego tradycyjni admiralowie nie potrafili pożać. Japończycy nie dysponowali funkcjonalnym radarem kierowania ogniem. Ich okręty polegali wyłącznie na dalmierzach optycznych, I wyjątkowych, zdolności widzenia w nocy swoich obserwatorów, doskonalonandzie przez lata treningu. W ciemności Japońscy artylerzyści mogli atakować tylko cele, które fizycznie widzieli. Amerykańskie okręty wyposażone w radar mogli wykrywać, śledzić ostrzeliwać cele, które pozostawali całkowicie niewidoczne gołym okiem. Ta przezwaga technologiczna miała zadecydować o wyniku bitwy o Guadalcanal. Stoka nie mogła być widzę. Przez trzymające amerykańscy marines utrzymywali nie pełna pozycja na Guadalcanal, parneż tropikalneż wyspy, o których wyksosk Amerykanów nigdy dobiesesniejsz nie slizala. W sierpniu 1940 dwar, marines wylądowali 7 sierpnia, zadźmudziak czeskiego ukonzą japońskie lotnisko, który wywiad odkrył podczas rozpoznania lotniczego. Lotnisko tu, przyzemianowane na Henderson Field, na czesk lotnika marines poległego pod Midway, stało się centralnym punktem jednej z najbardziej brutalnych kampanii w historii wojskowości. Kontrola nad Henderson Field oznaczała kontrolę na przestraszenia powietrzna wokół Guadalcanal. Kontrola nad ta przestraszenia powietrzna oznaczała kontrolę nad podejściami morskimi. Kontrola nad dostępem do morza oznaczała możliwość zamknięcia i zaopatrzenia sil lodowych. Japończycy doskonale rozumieli tę zależność, od misji próbowali zniszczyć ich. Henderson Field, wysyłać bombowce z Rabaulu, w Siagu Dunaya I okręty. Wojenne, aby bombardowali lotnisko w nocy. Sili amerykańskie desperako bronili lotniska, wysyłać w powietrze prowizoryczne naprawione samoloty, mimo przezważających sil wroga, rakcionujak amunicje iż czołajak swoich poleglić w tropikalnym upale. Kampania kosztowała 10 ofiar po obu stronach. Bitwy morskie wokół wyspy były szczególnie zacięte. Wody na północy Guadalcanal zyskali ponure miano Iron Bottom Sound, zatoka żelaznego DNA, nazwane tak od dziesiątek statków spoczywających na dnie morza po zatopieniu w nocnych bitwach. Amerykański krasnoludki Vincenz Quincy, histrionik i zatonny w sierpniu podczas bitwy o wyspę Savo. W październiku i na początku listopada utracono kolejne okręty. W ładzy unosili zisiala, kilometro plemi ropy w skazywali Miejska, w których splonli i zatonli okręty. Nad kelim obsaram unosil si zapach śmierci,
Mistrza admirala Lee Bilo paustrzyzimani Japończyków przed dodaniem lotniska Henderson Field do listy zniszczonych celo. Ali tylko pod warunkiem, z operatorzy radarowych wykonania swoje zadania bezbłędnie. Tylko wtedy. GDY Admiral Lee Bedzi mogul zaufać urządzeniom elektronicznym bardziej niż dobolasnej intuicji i doświadczeniu. Tylko wtedy. GDY tuja załoga potrafila odczytać wzory na swikasich ekranach. I przelazik na dokładne rozwiązania ognia wystarczająco szybko, aby uratować 200 amerykanskich marynarów przed zniszczeniem przez japońskie pociski. Operatorzy radaru na Washingtonie intensywnie trenowali od momentu wejścia statku na teatr działań wojennych na Pacyfiku i rozesniu 1942 roku przybywaczach do Tonga 14 rozesnia. Sprzed radarowi SG do poszukiwania obiektu na powierzchni boil taknawi, z formalne programy szkolenia marynarki wojennej byli WCIs opracowywane by udoskonaleń. Pierwsze radary SG trafili na morze dopiero w kwietniu 1942 roku, zaledwie 7 miesięcy wcześniej. Modele produkcyjne byli instalowane na statkach tak szybko, jak tylko rathon inni kontrahenci byli w stanie wyprodukować. Operatorzy uczyli się. Studiu jak podręczniki techniczne napisane przez inżynierów, którzy nigdy nie byli na morzu, oraz kwiczak podczas misji eskortowania konwoju chroniących posilki morskie zmierzacze na Guadalcanal. Radar SG stanowił rewolucyjny krok naprzód w technologii morskiej. Dizylal on w pasmie mikrofalowym 10 centimetrów, tego, ko inżynierowie nazywali pasmem S, o częstotliwości około 30 Hz. BYL on znacznie bardziej precyzyjny niż starszy system poszukiwania powietrznego system zamontowany na głównym maszcie Washingtona, który wykorzystywał fail o długości 1,5 metra. System o długości fali doskonale nadawał się do wykrywania samolotu z dużej odległości, ale dawał nieostre, nieprecyzyjne odbicia od celu powierzchniowych. Krótce długość fali SG zapełniała ostre, wyraźne obrazy, które pozwalali rozróżnić poszczególne statki. Idealnych warunkach, przy spokojnym morzu i dobrej pogodzie, SG mogł wykrywać duże cele powierzchnią, takie jak pancerniki, w odległości 18 tysięcy yardów, czyli ponad 10 mil, mogł śledzić jednocześnie wiele obiektów, wyświetlać jak każdy z nich na okrągłym ekranie kineskopowym, jako wyraźny zielony punkt fosforyzujący. Ko najważniejsze, radar SG mogł widzieć w całkowitej ciemności podczas ulonego deszczu, czyli w warunkach, w których japoński sprzęt optyzny bywał prawie bezużyteczny. Japońscy obserwatorzy mogli mieć widzieć w wzrok w nocy, starani, błykstalkani, dzięki treningom, IDC bogateż w witamin A, ludzkie oksy na byli w stanie przeniknąć całkowitej ciemności, ani widzieć przez ulewe. Radar był w stanie to zrobić. Lee rozumiał tę technologię, ponieważ poświęcił lata na jej studiowanie. W 1939 roku, kiedy większość oficerów flagowych uważała radar za sprzęt eksperymentalny bez wartości bojowej, Lee był orędownikiem jego rozwoju. Przeczytał artykuły techniczne z laboratorium badań Marynarki Wojennej. Odwiedził na first inich wykonawców opracowujących zestoi radarów. Przed wojną podczas wizyt zaprzyjaźnionych zbadał brytyjski systemy radarów. Brał udział w fleet problem 20, GDZ prototypowy radar XAF na pokładzie pancernika. New York wykrył symulowane ataki niszczycieli z odległości, które sprawiali, że tradycyjne ataki nie stali się przestarzali,
Lee wydział przlosk, podczas gdy inni trzymali się losi. Jednak system radarowy miał istotne ograniczenia, które mogli okazać się fatalne w skutkach, jeżeli operatorzy nie rozumieli ich w pełni. Radar nie był w stanie zidentyfikować wykrytych obiektów. Niszczyciel ich pancernik dawali podobne sygnały na dużych odległościach, podziałując się jako identyczne zielone punkty. Myśl dał, taki jak wyspa Savo, tworzyli sieni radarowe martwe punkty. Silny fail generally falsiwe sygnały przypomina jace, statki. System wymagal siaglej interpretacji przez operatorów, którzy rozumieli zarówno właściwości techniczne sprytu, jak i taktykę morską. Jedno blednie zidentyfikowane jako, jedna nieprawidłowa ocena odległości i amerykański okryty mogli manerować na ślepo narażać się na niszczycielski ogień japoński. Podstawowym problemem, przed którym stanęła Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych w listopadzie 1940 WAR, było to, że nikt w Naval War College nie opracował kompleksowej doktryny walki powierzchniowej z wykorzystaniem radaru. Nikt nie stoczył wyksać bitwy floty, używał radaru jako podstawowego środka kierowania ogniem zamiast obserwacji bezwzrokowej. Technologia istniała i sprawdzała się w ograniczonych działaniach bojowych, ale brakowało instytucjonalnych wiedzy na temat skutecznego wykorzystania. Doświadczeni admiralowie, tacy jak Daniel Callahan vs Norman Scott, dowodzili statkami wyposażonymi w radary podczas poprzednich bitw, wokół Guadalcanal zaledwie kilka dni wcześniej. Obarge zaginęli. Kontradmiral Callahan dowodzi się ciężkim krasownikiem San Francisco podczas chaotycznej nocnej bitwy w nocy z 12 na 13 listopada. Umieścił się na pokładce statku o doskonałej sile ognia głównych baterii, i slabym rozmieszczeniu anten radarowych. Umieścił swoje statki wyposażone w radary z tylu, swoje kolumny, gdzie ich doskonale informacje nie mogli szybko do niego dotrzeć, przez zaklokon sprysznymi raportami obwody radio. Podczas brutalnej 40-minutowej bitwy, która rozpoczęła się o godz 1:48 listopada, Callahan podejmował kluczowe decyzje taktyczne na podstawie fragmentarycznych raportów wizualnych i przemyślanych domysłów. Podczas GDY operatorzy radaru na innych statkach obserwowali manery statkowoga na swoich ekranach. Nie mogli uzyskać dokładnych informacji dla CBW Chelsea walki w zwłaszcza Callahan zaginął, GDY pociski z pancerniką, które on i Hiroshima uderzali w mostek San Francisco. Został odznaczony medalem honoru. Kontradmiral Norman Scott wypadł Nico lepiej w bitwie pod Przladkiem Esperance w dniach 11 i 12 października. Jego grupa zadaniowa obejmowała okręty wyposażone w nowy radar SG. Jego załogi jako pierwsze wykryli zbliżające się sily japońskie, zyskując się na przewagi taktyczne. Scott nie dokończył jednak ufał sygnalom radarowym. Jego operatorzy donosili, że wahal się, czekając na potwierdzenie wizualne, i stracilne sekundy. W rezultacie bitwa przerodziła się w chaotyczną walkę recz z bliskiej odległości, której wynik zależał bardziej od szczęścia i bledał Japończyków niż od systematycznego wykorzystania przewagi technologicznej Amerykanów. Scott zaginął 13 listopada, GDY pocisk uderzył w most Atlanty podczas tej samej bitwy, w której zaginął Callahan. On również został odznaczony medalem honoru. Obarge admiralowi wykazali się wyjątkowa odwaga. Obarge zaginęli, dowodzach z
narazonich, pociski. Ich smiert baila surowa lekcja, ze odwaga bez widzi jest nie wystarcza szaka. Posiadanie radaru ni mialo znaczenia. Jeśli dowodcy nie rozumieli. Jack go wykorzystak. W listopadzie 1942 roku prawie nikt w Marynarkach Wojennych Stanów Zjednoczonych nie rozumiał w pełni, jak zintegruak radar z doktryna walki na powierzchni, z wyjatkiem Willisa Lee. Lee od 1940 roku pełniak funkcję dyrektora szkolenia floty, z decydowanie opowiadał się za integrację radaru. W lutym 1939 roku osobiście uczestniczyli w kłóceniach fleet problem 20 na Karaibach, gdzie eksperymentalny radar poszukiwaczy XAF na pokładzie pancernika. New York wykrył niszczyciel w odległości 15 mil morskich, udaremniając symulowane ataki torpedo. Lee uważnie obserwowali, jak radar dawal broniacym się okrętom tak dużo wyprzedzeni, z tradycyjnej taktyki nognich, atakał stali z przestazali. Doglebnie studiowali teorię kierowania ogniem, opanowujak balistyk, matematyk trajektorii i systemy elektroniczne. Specjalnie zlikson godziny w pomieszczeniach radarowych, ucak się poprzez praktyczne doświadczenie, się potrafi ten sprzeć, dzięki jego ograniczenia, jak prawidłowo interpretować sygnali zwrotne, jak odróżniać prawdziwe kontakty od zakłóceń atmosferycznych bez zakłóceń morskich. Inni oficerowie flagowi postrzegali radar jako specjalistyczny sprzęt techniczny, obsługiwany przez szeregowych first młodych oficerów. Lee rozumiał radar jako rewolucyjny system uzbrojenia, który musiał osobiście opanować. Historycy Marynarki Wojennych napisali później, że Lee widział więcej o możliwościach, ograniczeniach radaru niż większość samych operatorów radarów. Rozumiał implikacje taktyczne i potencjał strategiczny lepiej niż jakikolwiek oficer flagowy w flocie. Ta wiedza specjalistyczna wiarygodność instytucjonalna zapełnili mu dowód z2 NAD Task Force Seskzisiat DWA Pancerniki, Washington Wine South Dakota, Sittery Nisчisieli do Osloni, bez Krazonikau, bez Osloni Powiasnej, bez Sil Rezerwowich. Admiral William Halsey, Dowodzacy Silami na Południowym Pacyfiku, zebrał w komu pozostalo po trzech kolejnych dniach brutalnych, wokół Guadalcanal. Japończycy ponownie nadchodzili z najpotężniejszymi silami powierzchniowymi, jakie kiedykolwiek mieli. Ich sili bombardujące skupiali się wokół szybkiego pancernika Hiroshima, weterana Pearl Harbor, I wielu bajtu, w spiranego przez wszystkie krazoniki Atago i Takao, leki krazoniki Sai i Nagara, dziewiek niszczycieli oraz wystarcza haka liczby top typu 9 long lance, aby zatopić każdy amerykański statek w zasięgu. Celem Japończyków pozostawało lotnisko Henderson Field, nie udzon pas startowy zdobyty przez amerykańskich Marines na Guadalcanal w sierpniu. Japońskie samoloty startujące z lotniska Henderson Field niszczyli japońskie konwoje zaopatrzeniowym, zapewniali do wyspasy powietrzne Marines walczącym na ladze. Jeśli Japończycy zniszczyliby lotnisko Henderson Field poprzez bombardowanie morskie, amerykańska kontrola nad Guadalcanal upadłaby w ciągu kilku tygodni. Konwoje zaopatrzeniowani byliby w stanie dotrzeć na wyspę. Marines zostaliby odcięci, przeprowadzeni liczebny oraz stopniowo pokonani. Kala kampania na Guadalcanal sesk misisi walk, tajsias ofiar ws rod, Amerykano i Japończyków, pozlibaj na marn. Inicjatywa strategiczna na Pacyfiku poruszyłaby do Japonii.
Mistrza admirala Lee byle brutalni prosta I pozorni niemożliwa do wykonania. Paustrazimak ich. Halsey dal Lee kalkowita słabo taktizna, aby manarowal I walksil tak. Jak uzna to za najlepsi. Bez mikrozarzadzania, bez krytykowania z wyzik szybli dowództwa, tylko wyniki. Jeśli Lee odniosłby sukces, kampania na Guadalcanal byle by kontynuowana, a sili amerykańskie utrzymaliby swoje niepełne pozycje. Jeśli ponizi porażkę, Guadalcanal upadnie, a Japończycy uznają natasi. O godz. 20 DWA 14 Listopada radar SGW Washingtoni. Wykrył obiekty na północny zachód W odległości 18 tysięcy yardów. Radar wykrył dwie kolumny statków płynących z prędkością 21 weslo W kierunku ciesniny cawu, zbliżających się zgodnie z harmonogramem z japońskimi wozokami operacyjnymi. Informacja dotarła do admirala Lee na mostku Washingtona w ciągu kilku sekund systemowi laksnowski, który Lee osobiście przeprojektował. Standardowa praktyka marynarska nakaziwała operatorom radaru zglasani kontakto rozmowy, który przekazywał informacje oficerowi moskowemu, który informował admirala, który wydawał rozkazy do lankucia dowodzenia. Ten wiloetapowy proces zajmował sas. 6 sekundi, podczas których statki roga zbliżali się, manerując do pozycji ataku I przygotowując się do otwarcia ognia. Lee ominął tradycyjny procedury. I projektował system laksnowski. Oficer radarowy nozil zestor sluchokowy, który laksil go jednocześnie z oficerem artylerii, głównym pomieszczeniem nawigacyjnym. I każdy z trzech głównych stacji kierowania ogniem. Kiedy operatorzy radaru wykryli kontakt, mogli natychmiast opisać jego pozycję, namiar, zasięg first w istkim, kozi potrzebowali tych informacji do kierowania ogniem. Nie było opóźnień w komunikacji, nie porozumień, spowodowanyć przekazywaniem informacji przez wiele osób. Utraty krytycznych, danieć w trakcie tłumaczenia lub zapomnienia w stresie walki. System ten narusalo przepisy obowiązujące w cazie pokojowej, standardowe procedury operacyjne. Admiral Lee drodzył go mimo to, ponieważ rozumiał, w walce kierowane radarem szybkość przekazywania informacji decyduje o przygotowaniu. Lee stał na mostku obok kapitana Glena Davisa, dowódcy Washingtona. Davis miał 50 lat I był bardzo szanowanym ekspertem w dziedzinie uzbrojenia, który spędził wiele lat w marynarskich bazie testowych, pracując nad rozwojem systemu kierowania ogniem. Doskonale rozumiał balistykę, obliczenia trajektorii, sas lotu pocisku oraz złożona matematyczna integracje danych radarowych, dotyczących zasięgu z rozwiązaniami ogniowymi. Lee I Davis sizal WS polprakoali, NAD oprakowaniem proceda strzelania, kierowanego, radarowo, DLA, Washingtona podczas szkolenia, przygotowawczego statku po wejściu na teatr działań wojennych na Pacyfiku. Nieustannie kłócili załogi w zakresie obsługi radaru ilu, koordynacji kierowania ogniem, przeprowadzania kłócenia, GDY tylko pozwalał na to harmonogram operacyjny. Była to pierwsza walka bojowa okrętu Washington. Przyzetonoka okręt nigdy nie wystrzelił z głównego uzbrojenia w kierunku celu wroga. Lee spodziewał na Davisa I wypowiedział słowa, które zostali zapisane w raportach pokontrolnych, koz przygotuj z Glen. Nadchodza. Na kalim Washingtonie rozległo się dwa krótkie dzwonki elektronicznego dzwonka.
Sygnal ten oznaczał dla zalogi tylko jedno, dla uzbrojeni przygotowania do strezalu. Zaloga pobiegła na stanowiska bojowe, które kłóciły dziesiątki razy. Ekipy DS. Kontroli uszkodzeń zażili pozycje W pobliżu kluczowych przedziałów, gotowe do natychmiastowej reakcji na zalanie lub pożar. W pomieszczeniu radarowym operatorzy dostrzegli sprzęt. Radar SG wyświetlał coraz wyraźniejsze obrazy. W miarę zbliżania się celu wiele sygnałów przekształcało się w wyraźne grupy. Jedna japońska grupa poruszała się na dowieszod od wyspy Tsawo, leki krasonik Sendai i Trezi niższe sile. Inna grupa zbliżała się od północy, leki krasonik Nagara prowadzi się sześć niższe sile. Glaun sili bombardujacze. Pancernik Hiroshima W towarzystwie wszystkich krasoników Otago i Takao, plainly bezpośrednio W kierunku Henderson Field, podazajak przewidywalna trasa wzdłuż ciśnieni między Wyspa Tsawo a Guadalcanal. Sili japońskie nie mieli pojęcia, że Washington czeka, wasze samoloty zwiadowcze wykryli statki liczebnie tego dnia, ale raporty wywiadu japońskiego byli sprzeczne miles. Niektórzy analitycy sadzili, że zawozili krasoniki i niższe sile. Inne raporty sugerowali lotniskaus. Nikt nie zidentyfikował prawidłowo dwóch nowoczesnych amerykańskich pancerników. Zamierzani było zrozumiale. Japoński pleny operacyjne nie przewidywali działania amerykańskich pancerników W ograniczonych, używanych rafami wodach wokół Guadalcanal W nocy. Doktryna morska powszechnie głosiła, że pancerniki potrzebują przestraszeni do skutecznego manerowania, miejsca do unikania top-6 pola ostrazalu. Ciśnina Savo była łaska, zdradliwa, otoczona rafami i używana rakami z poprzez bitu. Woda była tak mocno zanieczyszczona zatopionymi statkami, że kompasy magnetyczne obrakali się nieregularnie. Na magnesowan przez 1000 ton stalowych raków spoczywa dziesięć na dnie morza. Marynarze zaczęli nazywać ciśnina żelaznego DNA. Wydawało się to strasznym misiem do łoki dla okrętów kapitalowych, ale było idealna lokalizacja do zasadzki z wykorzystaniem radaru. O godz. 2317 radar Washingtonu wykrył zbliżające się sili japońskie W odległości 14 000 yardów. 4 amerykańskie niższe sile prowadzone z kolumny z Walker, Benham, Preston First Gwyn, otworzyli ogień ZZL Kalowicz, atakujak niższe sile kroniers glaun sili Condo. W siagu kilku minut bitwa przerodziła się W gwałtowny chaos. Japońskie niższe sile wystrzeliły salwy topt typu dziewięć zjat 30 long lance. Najbardziej zaawansowanych topt moskich na Swisji. Amerykańskie niższe sile manewrowali gorączkowo, aby uniknąć toro, których nie widzieli W ciemności. Jedna z topt long lance trafiła W Walker, czolowy niższy sil. Potężna glowika odrzuciła, dzieobi zdetonowała przedni magazyn pikalowy. Walker zatonął W siagu kilku minut, zabierajak wykzosk swoich zalogi. Preston został kilkakrotnie trafiony pociskami z japońskich niższych sili i krasoników, a eksplodował W płomieniach. Zio Benhama. Został całkowicie zniszczony przez trafienie torpeda, ale jego tylna część pozostała na powierzchni. Gwyn, jedyny niższy sil, który przeżywał W stosunkowo nienarodzonym stanie, otrzymał rozkaz wycofania się, eskortujak uszkodzony Benham. Pancernik South Dakota, plynusi W kolumny za Washingtonem, doznał serii katastrofalnych awarii elektrycznych, które miały decydujący wpływ na wynik bitwy. Przed godziną 20:30 nie prawidłowo zabezpieczony. Wyleczniki W rozdzielne się elektrycznie. Ulegli awarii pod W pływem, W star zasał spowodowanyż. Ostrozalem z własnych. Wheezy NR3. Około godziny 20:30 poważna kaskadowa awaria elektryczna unieruchomiła systemy
radarowe komputeri kierowania ogniem, South Dakota w nagosim możliwym momencie. O godz. Dwadzieskia trzeci pikzisiat. Osiem zasilani zostało czeskiego prozaj rokon. ALW. Siagu kilku minut doslo do kolejnich. Awari. Elektrycznych spałdałanish. Siaglimi, wstrezasami, wolanimi, ostrazalem z glaunych zail. W krytycznych, minutach decydujących, fazy bitwy zaloga South Dakota dzielala, praktycznie na ślepo, nie mogak zobaczyć okrętu rogonarodadze ani sterować dzielami za pomocą zaawansowanego systemu kierowania ogniem. Awari elektryczne zostali spotegowane przez blad nowego siedzenia. South Dakota przepłynalnie bezpieczny blisko plonasich raków zniszczonych amerykanskich niszczycieli. Japoński reflektory z krasonika atago oswietlili charakterystyczne sylwetki South Dakota. Niemal każdy japoński okret natychmiast skierował ogień na oswietlony C. W siagu kilku następnych minut South Dakota otrzymała 27 trafień pociskami 14 kalowimi, 8 kalowimi. Na szczęście dla załogi, Japończycy załadowali swoje magazynki pociskami wybuchowymi, wyposażonymi, w zapalniki uderzeniowe, amunicja przeznaczona, raczej do bombardowania, wybrzeża niż do przebiegania pancerza okrętu. Pociski zniszczyli nadbudowę South Dakota, zniszczyli anteny radarowe, systemy kierowania ogniem, sprzęt komunikacyjny zabili, 39 szlonko załogi. Jednak pociski wybuchał, nie przezebili głównego pasa pancerza South Dakota, chroniącego najważniejsze elementy statku. O północy 15 listopada kapitan Thomas Gatt doszedł do wniosku, że jego statek nie może już skutecznie uczestniczyć w bitwie. Poprosił admirala Lee o pozwolenie na wycofanie się. Lee natychmiast wyraził zgodę. South Dakota wycofała się na południe, a dzień załoga gorączkowo walczyła z pożarami, aż dokonywała napraw owaryjnych. Washington pozostał sam, stawiajek czolakaliś japońskiej flosy. Historycy opisali go później jako jednostkę bojowa składająca się z jednego okrętu. Lee ostrożnie manewrował Washingtonem. Utrzymujak swój okręt po stronie nieobjętej wielkoplonaskiego niszczyciela Rex. Wykorzystujak pozery jako oslon. Podczas gdy South Dakota nieumyślnie przyciągała uwagę Japończyków. Japończycy, skupieni na ostrazale oswietlonego South Dakota, nie wykryli Washingtonu czego się w nocy. Operatorzy radaru Washingtona precyzyjnie śledzili każdy japoński okręt. Około północy radar SG Washingtona wykrył kierunek w odległości 8400 yardów, czyli w zasięgu 16 kalowich zail. Efekt WNY zasięg systemu kierowania ogniem Washingtona wynosił dziesiątki tysięcy yardów, z odległości 8400 yardów washingtonski okręt nie mógł przybić. Kapitan Davis otrzymał den z radaru I wydał rozkaz. Zyski glaun kierowniki baterii namierzili cele wieleczne na podstawie danych radarowych. Radar kierowania ogniem Mark III przekazywał den dotychczas zasięgu i namiaru bezpośrednio do analogowych komputerów kierowania ogniem w pomieszczeniach nawigacyjnych głęboko w pancernym kadłubie washingtonskiego okrętu. Komputery automatycznie obliczali trajektorii, dostosowywali do ruchu okrętu i celu, kompensowali w plaju wiatru i gęstości powietrza oraz obliczali czas lotu pocisku. 916 kalowich dzielin trazy potronne wizyczki plyny skierowali się w stron selo, których załogi dzielni mogli zobaczyć gołym okiem. Wszystko działo się wyłącznie na podstawie informacji z ekranu radarowych, a maszyn obliczeniowych.
ni bailo wizualnego potwierdzenia, ni bailo reflektoro, które zdradziliby pozycję Washingtonu, I ni bailo sposobu, aby zweryfikować. Sizi cele rezekcji wisi istnieje, poza odaniem strazalu obserwacja rezultatów, dokładnie o północy, 15 listopada Washington otworzył ogień. Nocy rozblisła oślepiającym płomieniem. Ziwiek pociskał kalibru 16 kali, każdy o wadze DWA. Tysiące 700 funtów, opuściło lufizi predkosia DWA tysiące 600 stop na sekundę. Wybuk z lufi boil tak waltowni, ZWS trazas powalil marynarki z pokładu głównego. Pociski przylecieli W. Siemnowski W. kierunku japońskiego pancernika Kirishima, ni widocznego z odległości 8400 yardów, sledzonego wylaksni przez radar. Sas lotu wynosil około 7 sekund. Kilka pocisków uderzyło W. Przednie przez Kirishimi. Obżar Moska eksplodował. Przednie 14 kalo wyżyczki artyleryjskie zamilkli, a iż zalogi zaginli lub zostali ogłuszone. Pociski przeciw pancerne przebili pancer z pokładu odbobili z głęboko W statek, zanim eksplodowali. Przednie 14 kalo magazyny natychmiast zostali zalane, aby zapobiec katastrofalnej detonacji. Systemy hydrauliczne zasilajesz tajlniz przestali działać. Mazyny sterowicze zostali zniszczone. Zamusa Jack Kirishima do Powolnego, niekontrolowanego kręcenia CW lewo. W. Kaleś nadbudows, wybukli pozory. Washington wystrzelil 75 pocisków, z nasi kaloweja monici, przeciw pancernej. W. Siagu 7 minut ostrazalu. Zrodla roznia siko do dokładnej liczby trafien. Amerykańscy obserwatorzy osakowali doziewiek trafien na podstawie obserwacji rozpryskał, ale wiele pocisków nie dosięgło Kirishimy I kontynuowało lot pod wodopoplaskieć trajektorii. Uderzajak W. kadlub, poniżej linii wodnej, gdzie obserwatorzy nie mogli zobaczyć uderzeń. Japońskie zjalanie naprocze. Dokumentacja sporsadzona przez komandora porucznika Shiro Hayashi odnotowała 20 trafien pociskami dużego kalibru. Kiedy archeolog morski Dr. Robert Ballard odkrył rak Hiroshima W. Tysiak, dziewięćset duła, roku za pomoka glebinowicz, lodzi podwodnicz. Fizyczne dowody potwierdzili około 20 trafien pociskami z nasi kalowimi. Szybkostrzelna bateria pomocnicza Washingtonu dodala 107 pocisków kalibru 5 kali. Około 40 z nich uderzyło W. nadbudowkę Hiroshimy. Niszczak. Gdzieś przedni mast pogodowy, niszczak stanowiska kierowania ogniem, zabijak personel ust wywolużak dodatkowe pozory. Które rozprzestrzenili z W. sposób niekontrolowany. Japońscy oficerowie na Mosku Hiroshimy próbowali zrozumieć, co się dzieje. Widzieli bliski z lufi czuli. Jak statek dozi oduderzeń. Raporty o uszkodzeniach napliwali na mostek ZW wszystkich przedzjalo. Zalani magazynu amunicji. Pozory W. przednie czeski. Awaria steru i zalani mazynoni. Jednak oficerowie Hiroshimy nie mogli zobaczyć, co do nich strzelała. Żadne reflektory nie oświetlali roga. Żadne obserwacje wizualne nie pozwalali zidentyfikować pozycji atakującego statku. Amerykański pancernik strzelał W. całkowitej ciemności, używając systemu uzbrojenia, którego Japończycy nie rozumieli i nie potrafili przeciwdziałać. Kapitan Sanji Iwabuchi nakazał Hiroshimie natychmiastowo odpowiedź ogniem, ale jego systemy kierowania ogniem nie byli W. stanie na mierzyć celu. Jego optyczne dalmierze wymagali czegoś widocznego, aby zmierzyć odległość. Jego obserwatorzy zgłaszali bliskie wystrzelalo, ale nie byli W.
stani okreslik dokładniejsz odległości ani namiaru w ciemności i dymie. Jego dziale strzelali na slepo, liksak na szczęśliwe trafienia, synasi kalau pociski przelecieli nad nadbudową Washingtona, cibiażako w ale mimo dezistko cibiażak, wakabila brutalnie jednostronna. Washington doskonale widział Hiroshima na radarze, podczas gdy Hiroshima nie widziała Washingtonu w ogóle. Przypominalo to wakazi duchem. Za każdym razem, gdy Japońcy artylerzyści sadzili, zlokalizowali pozycję amerykańskiego pancernika na podstawie blisko wystrzelono, Washingtonski manowrował w opasiu odein radarowe pokazujące kierunek ostrzeżalu japońskiego, pozostać przed ich celem. Japończycy wystrzeliwali pociski wybuchowe z zapalnikami, uderzeniowymi, amunicję załadowana do planowanego bombardowania wybrzeża Henderson Field. W przypadku pancernika pociski wybuchowali znacznie mniej skutecznie niż pociski przeżyciu pancern. Kiedy pociski japońskie z Hiroshimy I krasoniko trafili w zjezdnię w South Dakota, nie zdolali przebić pasa pancerza. Spowodowali ogromne uszkodzenia górnej ścieżki kadłuba, ale nie zatopili dziedź. Pociski przeżyciu pancerne Washingtonu zostali specjalnie zaprojektowani, aby przebić ścieżki pancer statku in wybuchnach wnętrz kadłuba. Wiele pociska Washingtonu uderzyło w wodę przed Hiroshima and kontynuowało lot pod wodę, uderzać poniżej linii wodnej, gdy z pancers był koniecznie ciężki, aby zimniezik CSR. Te podwodne trafienia spowodowali katastrofalne postępy zalani. Hiroshima była dobraze zaprojektowana, z rozległymi wodoszczelnymi przedziedzialami, co utrudniało dziedź zatopienie w normalnych warunkach, ale nie była w stanie przetrwać 20 trafien pociskami przeciwpancernymi wystrzelonymi z nasi kalowicz, z bliskieś, odległości przez system kierowania ogniem, który osiągał niemal idealna celność. Godz. 12:30 rano 15 listopada Hiroshima była skończona. Unieruchomieni na łodzi, przechyloni o 18 stopień na prawo berte, z niekontrolowanym pożarem, zalanymi magazynami amunicji, ponad 212 członkami załogi martwymi lub umierającymi. Kapitan Iwabuchi stracił kalkowisy kontrol nad sterowaniem. Okręt krążył bezradny. Japoński niszczyciele Asagumo I Samidare desperako próbowali holować Hiroshima, ale uszkodzenia pancernika były zbyt poważne, nie można było opanować zalania. Przechyleni stale z wyksalu, godz. 15 listopada kapitan Iwabuchi wydał rozkaz opuszczenia statku. 1198 członków załogi zostało ratowanych przez japońskie niszczyciele, zanim Hiroshima wyruszyła się zatonęła w Iron Bottom Sound. 7,5 mili na północny zachód od wyspy Savo. Dodajak swoje dw ton stali do niezliczonych raków zasmykających do morski. Mistrza bombardowania admirala Kondo zakończyła się całkowita porażka, bez Hiroshimy, która zapewniała ciężki ostrzał niezbędny do zniszczenia pasa startowego Henderson Field. Operacja stała się bezcelowa. Kondo rozkazał pozostałym statkom wycofać się z duża prędkości. Japoński niszczyciele wystrzelili salwy topt w kierunku Washingtonu, aby osłonić odwrót, LWS zyski chybali. Washington z powodzeniem uniknął ich, wykorzystujak radar do śledzenia śladu topt I obliczenia kursu unikowicz. Lee postanowił nie sigać ich na wodach, na których mogli sejść kolejne japońskie okręty podwodne lub sili na wodne. Bitwa dobiegła końca. Lotnisko Henderson Field zostało okalone. Marines na Guadalcanal otrzymali swoje zaopatrzenie. Osiągnięcia Washingtonskiego I Lee mieli WPLI wow na dalsi,
Przebieg wojny na Pacyfiku, a zimienili oblice wojny morskiej. Po raz pierwszy amerykański dowódca wykazał jednoznacznie, że radarowe kierowanie ogniem może zapewnić zdecydowanie zwycięstwo dużej bitwy na ładnej przeciwko zdeterminowanemu, dobrze wyszkolonemu wrogowi. Konsekwencje tego odkrycia były głębokie natychmiastowe. Bitwa dowiodła, że odpowiednio wykorzystana technologia może przyzwyczaić sebna was tradycyjne zalety taktyczne. W ciągu kilku tygodni od bitwy każdy amerykański admiral na Pacyfiku chciał mieć okręty, wyposażone radarów operatorów przez kolonik, zakresy nauek systemu. Admiral Chester Nimitz, dowodzenia flota Pacyfiku, wydał pilne dyrektywy przyspieszające instalację radaru na każdym okresie bojowym. Programy szkolenia zostali szybko uruchomione Pearl Harbor na zachodnim wybrzeżu, a ostatecznie specjalnych ośrodkach Hollywood na Florydzie. Operatorzy radaru CZNieć uważani za specjalistów technicznych o drugozadnym znaczeniu, negl stali z kluczowym personelem bojowym, którego umiejętności mogli decydować o zwycięstwie lub porażce. Rozwój Centru Informacji Bojowej, znanieć jako CIC, wynikał bezpośrednio z doświadczeń zdobytych podczas bitwy o Guadalcanal. Przez ta bitwa informacje radarowe były rozproszone po całym statku. Operatorzy pomieszczeniu radarowym zgłaszali kontakty na mostek. Kierownicy artylerii otrzymywali dzień oddzielny. Na bilo centralnego mieszka, którym można by gromadzić, analizować i rozpoznawać zyski informacje. Admiral Nimitz i jego sztab dostrzegli te wade natychmiast po zapoznaniu się z raportami z zielone Lee. Do wyjaśnienia wyexet 43 roku amerykański okręty zostali wyposażone specjalne centra informacji bojowej, zasiemnione pomieszczenia gleby okrętu, których skupiono wyświetlacze radarowe, laczność radiowa i stoly na wygasyczne. Oficerowie CIC mogli zobaczyć kala sytuacje taktyczne, skorelować informacje z wielu źródeł zapewnić dowodkom, kompleksowy obraz bitwy. Było to rewolucyjne rozwiązanie, po raz pierwszy historii Marynarki Wojennej dowódca mógł jednocześnie obserwować sili sojusznicze i wroga, śledzić ich ruchy, przesładziwać ich zamiary i wydawać rozkazy oparciu o kompletne informacje, a nie fragmentaryczne raporty i przypuszczenia. Koncepcja sich rozprostranila się kalich losy. Dutisiak wyexet 44 roku każdy amerykański okręt wojenny posiadał funkcjonuje centrum informacji bojowej, a oficerowie zostali specjalnie przeszkoleni do pełnienia służby CIC, uczyć się interpretować dzień radarowy, koordynować obronę powietrzną, kierować samolotami myśliwskimi i dobezpieczać nawigację. CIC stało się centrum dowodzenia statkiem podczas walki, roni ważny jak mostek lub mazynonia, ta innowacja organizacyjna, zrodzona z pomyślnego wykorzystania radaru przez Lee Guadalcanal, dala silom amerykańskim nie do pokonania. Przewodź taktyczna, późniejszych bitwach wojennych na Pacyfiku. Roni znaczy siły strategiczne, decyduje się boel, piladził psychologiczny na sili japoński. Przez 2 lata, od Pearl Harbor, japoński sili morskie dominowali noknić, walkach powierzchniowych dzięki doskonalemu wyszkoleniu. Spristowi optycznemu agresywnej taktais doskonalącej przez lata przygotowań. Waze obserwatorzy wybrani z względu na wydatkowy wzrok first intensywny, szkoleni technikach widzenia nocy, potrafili jako pierwsi dostrzec amerykański okręty ciemności. Waze torpedy typu 9 long lance,
napędzeń tlenem I nie pozostawiać ze śladu, mogli zatopić cele z odległości przekraczającej 20 tysięcy yardów, znacznie większej niż zasięg amerykańskich torped. Wasa taktyka kładła nacisk na agresywne działania ofensywne, szybkie zbliżanie się do wroga I wykorzystywanie przewagi w zakresie manewrowości I sili ognia. Ta doktryna taktyczna przyniosła wiele zwycięstw. Bitwa o Wyspę Całą w sierpniu była druzgokaka porażka sil amerykańskich, której w ciągu niekielej godziny zatopiono 40 krasnoliki. Bitwa o Przeżyledek Esperance nie przyniosła rozstrzygnięcia. Pierwsza bitwa morska o Guadalcanal była brutalna I kosztowna dla obu stron. Żadna z tradycyjnych przewag Japończyków nie miała znaczenia w starciu z kierowaniem radarowym systemem kierowania ogniem. Admiral Kondo sporadzil szczegółów przemyśleń raporty po zakończeniu działań natychmiast po wycofaniu się z Guadalcanal. Japońscy oficerowie stabowi przeprowadzili wywiady z okolicami z Hiroshimy. Raporty przedstawiły niepokojący obraz dla japońskiego dowództwa morskiego. Amerykański okryty w jakiś sposób wykryli sili Kondo I odwozili celny ogień, zanim japońscy obserwatorzy cokolwiek zauważyli. Amerykańskie pociski spadali z niesamowita precyzja, pomimo całkowitej ciemności I dymu, zasłaniającego pol bitwy. Japońskie manewry unikowe, które w poprzednich bitwach skutecznie udaremniali ostrzał amerykański, nie pomogli. GDY rog najwi razniż, byl w stanie śledzić ruchy statków w nocy. Kondo słusznie dosadil do wniosku, że Amerykanie dysponowali pełna przewaga technologiczna, która skutecznie niwelowała lata japońskiego rozwoju taktycznego I szkolenia. Swój raportat używał ostrożnego, precyzyjnego języka, aby opisać, jak amerykański okryci strzeli na ślepo w ciemności, a mimo to osiągali celne trafienia. Kondo był doświadczonym, inteligentnym oficerem. Widział, że wasze statki nie zostali pokonane przez lepsze umiejętności żeglarskie lub taktykę Amerykanów. Działalo kos innego kos, czego nie potrafił konkretnie zidentyfikować, ale ko uznał za fundamentalne zmiany sytuacji. Japoński wywiad morski gorączkowo prakował nad zrozumieniem tego, co się stało. Zebrano fragmentaryjne raporty na temat amerykańskiego radaru z różnych źródeł. Niektóre informacje pochodzili z dokumentów przezekwykonych na uszkodzonych amerykańskich statkach. Większość informacji pochodziło z przezluczeń amerykańskich jęków, czok wyksosk z niedźwiedziala tylko, że iść statki byli wyposażone w radar, nie znajak szczegółów technicznych dotyczących jego działania. Japońscy agencji w krajach neutralnych zbierali informacje z zasobizm technicznych, a wniosków patentowych. Żadne z tych danych wywiadowczych nie dawało pełnego obrazu tego, jak skutecznie Amerykanie integrowali radar z operacjami bojowymi ani jak decydująca przewag dawało im tu rozwiązanie. Japonia miała własne programy badawcze dotychczas radaru, ale nadano im niższy priorytet niż rozwojowy innych rodzajów broni. Japońscy naukowcy was inżynierowie rozumieli zasady wykrywania radiowego. Zbudowali zestawy eksperymentalne, ale rozwój radaru w Japonii pozostawał tylko za programami amerykańskimi I brytyjskimi. Na te roznice w planelu wiele czynników. Japońska doktryna morska kładła nacisk na operacje ofensywne I koncepcje decydujących bytu, które początkowo nie wydawali się kompatybilne z wyposażeniem obronnym, takim jak radar poszukiwaczy. Ograniczone możliwości przemysłu oznaczali, że Japonia musiała dokonywać trudnych wyborów dotyczących tego,
Które technology rozwijak, a które odlozik na pozniejsze. Produkcja radaru wymagala precyzyjnej produkcji, wysokiej jakości elektroniki i wykwalifikowanych techników. Japońska baza przemysłowa, juz obsadzona WSP Iranium wielu programów zbrojeniowicz, NIE Bila W. Stani Doronak. Amerykańskim zdolnościom produkcyjnym, kiedy pod koniec wojny, podjarsi od tysiąc dziewięćset czterdzieści a, japoński okręty W. Konku otrzymali sprawne radary kierowania ogniem, sytuacja strategiczna juz zdecydowani zidela was pogorszila. Amerykańska produkcja przemysłowa osiągnęła przezwyciężający poziom. Komisjak do floty dolacili now amerykański okręty, wyposażone W. na nasi radary. Japoński stoczni z trudem nadazali za uzupełnianiem strat. Podczas GDY amerykański stoczni produkowali statki szybciej, niż Japonia bila W. stanie izotopik. Japończycy nigdy nie podzieli kolejnych poważnych próby do wzmocnienia sil morskich na Guadalcanal po utrasie Hiroshimy. Kalkulacje strategiczne ulegli zasadnicze zmiany. W. Siagu zaledwie trzech dni, 13 listopada i 15 listopada, stracili pancerniki i Hiroshima. W. Zesnież W. trakcji kompanii stracili sieski krazonik Kinugasa, stracili również liczne niszczyciele, leki krazonik ura został zatopiony. Laksne straty byli osalamiadzieci, I stanowili lata budowy i szkolenia, których nie można było szybko zastąpić. Japoński dowódcy tu, Marynarki Wojennych, analizujak raporty o ofiarach once oceni skład, doslo do trzeciego wniosku, nie mogli sobie pozwolić na dalsze wymiany okrętów kapitalowych na niepun korzyści taktyczne, kołasniczy, pomimo wielu zdecydowanych prób, kalkulisy nie udało im się osiągnąć celu operacyjnego. Lotnisko Henderson Field nadal funkcjonowało, wysyłajak samoloty, które przechwytywały japońskie konwoje, bombardowali japońskie pozycje. Amerykańscy Marines nadal kontrolowali lotnisko i jego okolice. Statki z zaopatrzeniem nadal docierali do Guadalcanal w ciągu dnia, chronione przez samoloty z lotniska Henderson Field. Japońskie sily lądowe na Guadalcanal, którym obiecano posiłki i zaopatrzenie, nie otrzymali ani jednego, ani drugiego. Byli odizolowani, stopniowo głodowali, trekak ludzi z powodu choroby niedożywienia szybciej niż od amerykańskich kul. Japońscy dowódcy Marynarki Wojennych nauczyli się na własne skórze, że amerykański radar sprawiał, że nocne walki na powierzchni byli katastrofalnie niebezpieczne. Tradycyjne japońskie przewagi taktyczne, wypracowane przez lata szkolenia, nie gwarantowali już zwycięstwa. Japońska przewaga optyczna nie mogła konkurować z amerykańskimi systemami elektronicznymi. Japońska doktryna kładaka nacisk na agresję, dzielenie ofensję oraz decydowanie. Zaangażowanie wymagala gruntownych rewizyji. Jednak zmiany doktryny wymagali czasu, a czasu Japonia nie miała. Japońska strategia morska uległa radykalnej zmianie na bardziej defensywna wokół Guadalcanal. Pozyskono pleni wiksyk wok powierzchniowych. Zamiast tego przyjęto szybki wyprawy niszczycieli, nazywany przez Amerykanów Tokyo Express, a przez samych Japończyków Rat Run. Szybki eskadry niszczycieli pedzili z rabol pod oslona ciemności, zbliżali się do Guadalcanal z maksymalna prędkością. Wyszukali zaberte zapasy w zamkniętych beczkach, które dryfowali do brzegu, a następnie wycofywali się przed światem, zanim samoloty z Henderson Field mogli je zaatakować. Tracy te dostarczali minimalne ilości zaopatrzenia, dalece nie wystarczały do utrzymania 17 tysięcy japońskich żołnierzy nadal walczących na wyspie. Ale Tracy niszczycieli byli WSS Kim
na ko Japonia mogla sobie pozwolić. Po utrasie hej, I Hiroshimi kampania twala przez Gruzję i Stixon, tiziak 1940 roku. Japońcy żołnierze na Guadalcanal walczyli z niezwykle odwaga w coraz bardziej beznadziejnych warunkach. Głodowali, choroby dziesiątkowali ich szeregi. Malaria, członka infekcje tropikalne zabili tysiące żołnierzy. Skończyli się zapasy lekarstwa. Zapasy wzajemności skracili się do zera. Żołnierze szukali pożywienia w dżungli, jedzak korzeni, lisy I wszystko. Co tylko nadawało się do spożycia. Niektóre jednostki w desperakcji uciekali się do kanibalizmu. Amerykańscy Marines również cierpieli z powodu choroby wyczerpania, ale odpowiednio zaopatrzeni przez Henderson Field, stopniowo rozwiązali swój obszar zielenia I odpierali sily japońskie. Pod koniec stycznia I na początku lutego 1943 roku Japonia przeprowadziła zręczna operację ewakuacyjna, w ramach której z plaż Guadalcanalu ratowano około 11 tysięcy żołnierzy przy użyciu niższej siły. Ewakuacja zakończyła się sukcesem, ponieważ Amerykańscy dowódcy początkowo nie rozpoznali, że jako ewakuacji Milak Jazi kolejna próba wzmocnienia sil, jednak sukces ewakuacji nie zmienił rzeczywistości strategicznej. Japonia poniosła zdecydowaną porażkę. Straciła 24 tysiące żołnierzy zabitych na Guadalcanal, wykzosk z głodu I chorób. Straciła dziesiątki samolotów, ko najważniejsze straciła dwa pancerniki, kilka krasowników I liczne niszczyciele w bitwach morskich wokół wyspy. Straty amerykańskie, szok syjski, byli możliwe do zastąpienia. Straty Japonii nie byli. Kampania zakończyła się skutecznie po zatopieniu przez Washington Hiroshima. Marines utrzymalo Henderson Field. Amerykańskie konwoje zaopatrzenia bezpiecznie dotarli na wyspę w ciągu dnia, chronione przez samoloty z Henderson Field. Japońskie sily ladał, odizolowane I stopniowo głodujące, zostali ewakuowane w lutym 1943 r. Ramach zręcznej operacji wycofania, która uratowała życie, ale oznaczała całkowita porażkę strategiczna. Japonia nigdy więcej nie przeprowadziła poważnych ofensywy na Pacyfiku. Od lutego 1943 r. toczyła kampanię obron, posvikajak przestrzen na rzecz czasu, majak nadzieje na wynegocjowane porozumienie, które nigdy nie nastąpiło. Bitwa morska pod Guadalcanal jest powszechnie uważana za punkt zwrotny wojny na Pacyfiku. Przed listopadem 1942 r. Japonia posuwała się naprzód na Pacyfiku. Po listopadzie 1942 r. Japonia wycofywała się, nigdy więcej nie odzyskała inicjatywy strategicznej. Roznika nie polegała wyłącznie na liczbie statków, samolotów z potężale przemysłowym, szok czynniki te mieli ogromne znaczenie. Decydującym czynnikiem było skuteczne wykorzystanie technologii radarowych, która jedna strona rozumiała, wykorzystywała, a druga nie. Admiral Lee otrzymał kryzys Marynarki Wojennej za swoje działania w dniach 14 I 15 listopada. Uzasadnieniu wyróżniono szczególności jego doskonale wykorzystanie radaru I używane taktyki pomimo przewagi liczebnej sil japońskich. Kapitan Davis również otrzymał krzyż Marynarki Wojennej w uznaniu za swoje umiejętności w zakresie prowadzenia statku I koordynacji ognia, warunkach intensywnych walk. Operatorzy radaru, którzy umożliwili zwycięstwo, nie otrzymali żadnych medali. W oficjalnych raportach nie podzielili się żadnej indywidualnej pochwały. Ich nazwiska
Poże Willis W. Wykazy zalogi. Lisi ofiar W. Washingtoni, gdzi odnotowano 0 ofiar śmiertelnych W. Walshe, ale nigdy indziesz W. oficjalnych historiach napisanych bezpośrednio po wojnie. Admiral Lee nadal dowodził szybkimi pancernikami W. latach tysiak dzywiekset 43 tysiak dzywiekset 44 kierował misjami bombardowania wybrzeża wyspezajtyk przez Japończyków, prezajgo to wujak gruntpod desanti morski, dowodził oslona pancernika kroniasik grupy uderzenio lotniskowego, których samoloty atakowali pozycje japońskie na Kalim Pacyfiku. Szkolil nauk oficero doradca jasik do floty, W. zakresy taktyki radarowej 1. Integracji technologii Z. operacjami bojowymi. W. marku tysiak dzywiekset 44 roku Lee został awansowany do stopnia wiceadmirala I mianowany dowódca okrętu wojennych floty Pacyfiku. W. uznaniu jego widzi fakowego sukcesu bojowych. W. maju tysiak dzywiekset 45 roku GDY's YCS2 nad Japonia wydawalo z piun. Lee został wyslany na Atlantyk, aby dowodzić badaniami nad obroną przed samolotami kamikaze, japońska taktyka samobójcza, która spowodowała poważne straty WSROD amerykańskich okrętów podczas kampanii na Okinawie. 25 sierpnia 1945 zaledwie 10 dni po kapitulacji Japonii kończyć II wojnę światową, Vice-Admiral Willis Augustus Lee doznał naglego, rozległego zawalu serca podczas posiłku na motorosplinaszy do jego okrętu flagowego W. zatocze Casco W. stanie Maine. Upadł i zmarł, zanim nadeszła pomoc medyczna. Miał 57 lat. W. nekrologu Boba wspomniano o jego złotych medalach olimpijskich W. strzelectwie. Wspomniano W. nim o jego dowództwie podczas bitwy morskiej pod Guadalcanal. W. wspomniano o jego dokładce W. artylerii morska i taktyk. Nie podkreślono jednak, że był pierwszym amerykańskim admiralem, który jednoznacznie wykazał, że Rada Moses rewolucjonizować wojnę na powierzchni, zmieniać jak na zawsze walkę morską. Kapitan Glenn Davis pozostał W. marynarz wojenny po zakończeniu wojny. W. okresy powojennym dowodził dywizjami pancerników. Pełnił funkcję komandora Washington Navy Yard w nadzorcy Naval Gun Factory. W. tysiak dzywiekset 53 Prezestedl na emeryturze W. randze wiceadmirala. Po przejściu na emeryturze Davis przez wiele lat pracował W. cywilnym. Przemysł żeglugowym zasiadał W. zazadach spolek wojn. Pisał artykuły techniczne na temat artylerii morskiej do czasopism branżowych. W. każdym opublikowanym artykuł Davis podkreślał znaczenie radaru. Wielokrotnie tłumaczył młodym oficerom, że posiadanie zaawansowanych technologii nie ma znaczenia bez szkolenia i umiejętności skutecznego wykorzystania. Podkreślał, że posiadanie sprzętu to nie to samo, co umiejętność taktycznego wykorzystania go. Twierdził, że marynarka wojenna odniosła z YCS2 pod Guadalcanal, ponieważ grupa oddanych oficerów i żołnierzy wykonała ciężka, niefektowna pracę, opanowując rewolucyjny system, podczas gdy większość floty nadal nie ufała tej technologii, i czekała na oficjalne instrukcje. Operatorzy radarów, którzy umożliwili z YCS2 W. wyksoki porosili do życia cywilnego, znaleźli pracę, zalazili rodziny i rzadko szczegółowo opowiadali o swoich wojennych doświadczeniach. Obsługa radaru była uważana za specjalność techniczna, a nie rol bojowa zasługująca na medali i znani. Szkoła przypadła oficerom, którzy podejmowali decyzje dowodzie.
Strzelkom, 14 wystrzelowali broń, oraz zespołom kontroli uszkodzeń, które ratowali uszkodzone statki. Tajsiak dziwiek set. 42 roku nikt nie przyznawał medali ludziom, którzy odczytywali ekrany elektroniczne i podawali odległości IWS porazedne, mimo że to własne liczby decydowali o tym, si pociski trafili w cel, si też nie, si statki przetrwali, si zatonli, si marynarz przeżyli, si zginęli. Radar SG, którego operatorzy z Washingtonu używali na Guadalcanal, ostatecznie trafił do zbioru Smithsonian Institution, znajdującej się on W6 posłykane II Wojny Światowej obok innych orsadzeń Marynarki Wojennej z tego okresu. Na tabliczce muzealnej zaznaczono, że radar ten był używany podczas bitwy morskiej pod Guadalcanal. Wspomniano o zadecydowanym zwycięstwie admirala Lee. Prawidłowo podano specyfikacje techniczne radaru, ale nie wymieniono operatorów radaru, których umiejętności w wyszkoleni umożliwili to zwycięstwo. Ich doklad pozostaje duże mierze niewidoczny zarówno dla odwiedzających muzeum, jak i historyków. Tak właśnie wygląda ino asygnowsk na wojnie. Nie wylaksni poprzez oficjalne kanali, komitety inżynieryjne lub starani zaplanowane programy, ale dzięki oddanym osobom, które opanowali nowe technologie, zanim większość innych zdala sobie sprawę z ich rewolucyjnego znaczenia. Ludziom takim jak admiral Willis Lee, który zrozumiał potencjał radaru, podczas gdy inni admiralowie odrzucili go jako niewiarygodne naukę. Ludzi takich jak kapitan Glenn Davis, który projektował procedury komunikacyjne, aby zintegrować dain radarów z systemami kierowania ogniem. Ludzi takich jak anonimowi operatorzy radaru, których nazwiska nie pojawiają się w podręcznikach historii, którzy odczytywali wzorce na swoich ekranach i przekładali je na informacje o celach, które pozwolili zatopić okręt wojenny roga w ciągu 7 minut ostrzalu kierowanego radarowo. Bitwa morska pod Guadalcanal zdecydowała do jodla, że dominacja informacyjna stała się na waluta potęgi morskiej w XX wieku. Strona, która widziała najdalej, reagowała na szybciej, ordynowała na skuteczniej, wygrywała, niezależnie od liczebności i tradycyjnych przewag, w zakresie sili ognia. Japończycy nauczyli się też lekcji zbyt późno, zanim w pełni zrozumieli, co potrafi amerykański radar, amerykański stoczni masowo produkowali statki wyposażone w radary szybciej, niż japoński stoczni byli w stanie cokolwiek zbudować. Różnica technologiczna stała się różnica przemysłowa, która przekształciła się w nie do pokonania przewag strategiczna. Jednak w listopadzie 1942 roku nikt z tego nie było pewny ani z góry ustalony. Wynik wojny na Pacyfiku mógł być różny. Lotnisko Henderson Field mogło zostać zniszczone przez bombardowanie pancernika Condo. Guadalcanal mogło zostać utracone, zmuszać Amerykanów do wycofania się. Marines mogli zostać odizolowani i pokonani. Inicjatywa strategiczna mogła na lata powrócić do Japonii. Tu, co zapobiegło też katastrofalnej sytuacji, nie było przeznaczeniem boska interwencja ani nieunikniona przewага przemysłowa. Było tu 7 minut ostrzalu morskiego kierowanego radarowo, przeprowadzonego przez wykwalifikowanie oficerów żołnierzy, którzy wykonali ciężka, niefektowna pracę, opanowując rewolucyjny system, któremu nikt inny w flocie nie ufał ani nie rozumiał w pełni. Jeżeli ta historia poruszyła się tak samo jak nas, pozwyczajli, aby polubić ten film. Pomoże nam to dzielić się kolejnymi zapomnianymi historiami z II wojny światowej. Subskrybuj,
Bisna biesako z tymi opowiedzeniami historiami. Każdy z nich jest ważna. Każdy zasługuje na to, aby je zapamiętać. Chcielibyśmy poznać twoje opinie. Napisz w komentarzu, skąd oglądasz ten film. Nasza społeczność rozkieja się od Teksasu po Tasmanii. Od weterano entuzjasto historii, jest z czeskiego czegoś wyjątkowego. Dziękujemy za obejrzenie filmu i za zachowanie tych historii.